Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani dr Kinga Nowak z Arboretum i Lasu Doświadczalnego. Z wykładu dowiemy się m.in. czym są ogrody botaniczne, jakie pełnią funkcje oraz czy wyniki obserwacji roślin zgromadzonych w kolekcjach potwierdzają wpływ globalnej zmiany klimatu na otaczającą nas przyrodę. Ogrody towarzyszą człowiekowi od wieków. Dawne ogrody pełniły głównie funkcję użyteczną. Były to ogrody warzywne czy sady, później ich rola zmieniła się w kierunku ogrodów roślin leczniczych, a wreszcie ogrodów ozdobnych, reprezentacyjnych, świadczących o statusie i pozycji właścicieli. Dziś ogrody są dla nas miejscem wypoczynku i relaksu. Ogrodami o szczególnym znaczeniu są ogrody botaniczne. To obiekty, w których gromadzi się i bada rośliny, często pochodzące z różnych regionów świata. Kolekcje te służą środowiskom naukowym, ale też pełnią wiele funkcji edukacyjnych i społecznych. Ze względu na rodzaj kolekcji, obok klasycznych ogrodów botanicznych możemy znaleźć ogrody roślin zielarskich i użytkowych, palmiarnie z kolekcjami gatunków tropikalnych oraz arboreta, skupione na kolekcjonowaniu roślin drzewiastych. W pierwszych ogrodach botanicznych gromadzono i uprawiano głównie rośliny lecznicze. Najstarsze ogrody botaniczne powstawały w połowie XVI wieku w Pizie i Padwie. Ogrody te służyły jako miejsca nauki przyszłych lekarzy i zielarzy oraz botaników. Nową erę ogrodów botanicznych otworzyły wielkie odkrycia geograficzne i wyprawy, z których przywożono nasiona obcych gatunków roślin. Ogrody botaniczne stały się miejscami hodowli tych nowych roślin, testowania ich wytrzymałości, poznawania warunków uprawy, a także prób wykorzystania ich zarówno do celów dekoracyjnych, jak i leczniczych, barwierskich czy konsumpcyjnych. Obecnie na świecie istnieje około 2,5 tysiąca ogrodów botanicznych. W ich kolekcjach znajduje się około 80 tysięcy gatunków roślin. Jednym z nich jest Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku. W Polsce powstanie i prowadzenie ogrodu botanicznego wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Kwestie te reguluje dość precyzyjnie ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, która określa zarówno definicję ogrodu, wymagania mu stawiane oraz sposoby jego ochrony. Zatem nie każda kolekcja roślinna może nosić miano ogrodu botanicznego. W Polsce istnieje ponad 40 zarejestrowanych ogrodów botanicznych. Praktycznie w każdym z regionów kraju możemy znaleźć ogród botaniczny, a najbogatszym pod tym względem województwem jest województwo wielkopolskie, z aż 7 ogrodami botanicznymi w swoich granicach. Polskie ogrody botaniczne ściśle ze sobą współpracują i zrzeszone są w organizacji pod nazwą Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Polskie ogrody botaniczne są umiejscowione w różnych strukturach. Wiele z nich stanowi część uczelni wyższych, instytutów badawczych czy jednostek Polskiej Akademii Nauk, pełniąc funkcje dydaktyczne jako miejsca zajęć ze studentami i funkcje naukowe, udostępniając swoje zasoby do badań. Istnieją również ogrody botaniczne prowadzone przez jednostki samorządowe, a w ostatnich dekadach powstało wiele ogrodów w strukturach lasów państwowych. Powstają również ogrody prywatne, stworzone z pasji właścicieli i rozwijające się dzięki ich woli i nakładom. Jednym z najstarszych ogrodów botanicznych w Polsce jest Arboretum Kurnickie, będące częścią Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, założone w 1826 roku przez hrabiego Tytusa Działyńskiego, którego wolą było stworzenie kolekcji, która mogłaby w przyszłości służyć nauce i edukacji. Ogrody botaniczne umożliwiają prowadzenie wielokierunkowej działalności. Mogą być wykorzystywane przez różne środowiska w celach, które w doskonały sposób się dopełniają. Ogrody i arboreta są miejscami otwartymi na spełnianie wielu potrzeb różnych grup społecznych. Zaciekawią i nauczyciela, i ucznia. Przyciągną zarówno naukowca, leśnika czy ogrodnika,
jak i szukającego natchnienia artystę czy filozofa. Chwilę wytchnienia znajdzie tu każdy, od przedszkolaka do seniora. Trudno o bardziej uniwersalne miejsce. Jednym z zadań ogrodów botanicznych jest edukacja. Działania edukacyjne mogą być prowadzone w różny sposób, zarówno jako zajęcia dla studentów, ale także dla młodszych słuchaczy w formie zielonych lekcji, spotkań przyrodniczych, warsztatów edukacyjnych czy spacerów z przewodnikiem. Bogactwo przyrody zgromadzone w jednym miejscu i odpowiedni człowiek, który z pasją opowiada o roślinach, stanowią niezawodny przepis na udaną lekcję w terenie. Wiedza dostępna jest również dla indywidualnych zwiedzających. W ogrodach botanicznych znajdziemy liczne tabliczki opisowe i etykiety z nazwami roślin. Wiele obiektów oferuje ścieżki tematyczne, różne gry terenowe, jak również audioprzewodniki, z których można skorzystać podczas wizyty. Ogrody i arboreta zaangażowane są także w różnego typu wydarzenia społeczne i kulturalne, takie jak wystawy, plenery artystyczne czy festiwale. Bogactwo przyrody i jej zmienność w rytmie pór roku stanowią inspirację dla artystycznych dusz. Odbywają się tu również zajęcia sportowe, spotkania miłośników jogi czy zapalonych biegaczy. Jednakże główną rolą ogrodów botanicznych jest prowadzenie i poszerzanie kolekcji, opieka nad nią i działalność naukowa. Rośliny tu zgromadzone stanowią doskonały materiał do badań. Naukowcy zbierają nasiona, pobierają próbki roślin czy obserwują reakcje organizmów na różne czynniki zewnętrzne. Przykładem mogą być prowadzone w Arboretum Górnickim badania nad cisem pospolitym, gatunkiem chronionym, czy też doświadczenia związane z tempem dekompozycji liści gatunków rodzimych i obcego pochodzenia oraz obserwacje fenologiczne. Zatrzymajmy się dłużej przy temacie fenologii. U roślin fenologia bada zależności między warunkami klimatycznymi a tak zwanymi pojawami, czyli aktywnością organizmów. Obserwacje fenologiczne to w skrócie regularne odnotowywanie terminów pojawów, np. kwitnienia, listnienia, przebarwiania liści czy ich opadania. Fazy te mają duże znaczenie i wpływają na wiele aspektów, np. na powiązane z danymi roślinami organizmy, takie jak owady czy ptaki. Badania fenologiczne nie ograniczają się tylko do roślin, dotyczyć mogą również innych grup organizmów, zwierząt czy grzybów. Rolę fenologii możemy dostrzec w wielu obszarach życia. Ma ona odniesienie np. w komunikatach dla alergików odnośnie zawartości pyłków w powietrzu, czy w kalendarzach łowieckich czy wędkarskich wyznaczających okresy ochronne. Dzięki niej planowane są terminy zabiegów agrotechnicznych w rolnictwie i ogrodnictwie, ale również fenologia pozwala na badanie wpływu zmian klimatu na organizmy. Prowadzone obecnie w naszym arboretum obserwacje fenologiczne mają swoje odniesienie w czasie, gdyż w latach 1953-1962 w tym samym miejscu prowadzono cykl obserwacji na tych samych gatunkach. Co możemy zauważyć, porównując te dwa okresy czasu? Zmiany. Po pierwsze, zmiany fenologicznych pór roku. Na podstawie obserwacji pojawów roślin, gatunków wskaźnikowych, wyznaczane są terminy fenologicznych pór roku, czyli pór roku dyktowanych przez przyrodę, a nie kalendarz. Terminy te mogą być różne w zależności od przebiegu pogody w różnych latach. Tabela przedstawia daty początku pierwszej fenologicznej pory roku, czyli przedwiośnia, którą wyznacza kwitnienie leszczyny pospolitej. Możemy zauważyć, że obecnie zaczyna się ona około połowy lutego, podczas gdy w latach 50. i 60. rozpoczynało się znacznie później, między 27 lutego a 2 kwietnia. Różnice te są reakcją na zmiany temperatur, jakie zaszły w ostatnich dekadach. Średnie temperatury grudnia, stycznia i lutego w latach 1954-64 są wyraźnie niższe niż te w latach 2009-2018 oraz w latach 2019-2022. A różnice te są najwyraźniejsze dla lutego. Należy tu wspomnieć, że na terenie Instytutu od lat 50. funkcjonuje stacja meteorologiczna, która stanowi źródło danych klimatycznych. Zmiany klimatyczne wywierają wpływ nie tylko na wiosenne przebudzenie roślin, ale również na ich cykl rozwojowy. Wśród gatunków obcego pochodzenia, obserwowanych w Arboretum w Kórniku w latach 1953-62, są takie, które nie kwitły wcale, bądź tylko sporadycznie.
Obecnie wiele spośród nich regularnie zakwita i wytwarza owoce. Są to np. rzutnica pomarańczowa, kłęk amerykański czy ewodia koreańska lub klon palmowy. Zbieranie danych fenologicznych daje możliwości dalszych wieloaspektowych badań, np. nad synchronizacją cykli sezonowych owadów, w tym owadów zapylających czy żerujących na roślinach. Badań aktywności ptaków, których baza pokarmowa związana jest z roślinami i żyjącymi na nich organizmami, czy też możliwości rozprzestrzeniania się obcych gatunków, które mogą zawiązywać nasiona i rozsiewać się w naszych warunkach. Ogrody botaniczne to obiekty pełniące niezwykle ważne funkcje, zarówno naukowe, dydaktyczne, jak i społeczne. Warto je odwiedzać, nawet jeśli nie jesteśmy pasjonatami roślin, gdyż może się okazać, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie.